Witajcie, z tej strony Aleksander z kanału Historyczny Top, a to nasz kolejny odcinek serii poświęconej starożytnym cywilizacjom, w której tym razem przyjrzymy się dziejom państwa Chetytów, a więc imperium położonemu nieco na uboczu wielkich potęg drugiego tysiąclecia przed naszą erą, Egiptu i cywilizacji z regionu Żyznego Półksiężyca. Pomimo nieco peryferyjnej lokalizacji, Azja Mniejsza również posiadała odpowiednie warunki, by wykształcić się na niej mogła rozwinięta cywilizacja, której powstanie, okres potęgi i upadek przedstawimy w tym materiale. Nie przeciągając dłużej, zaczynajmy! Chetyci ponad wszelką wątpliwość byli ludem indoeuropejskim. Zagadką dziejową pozostaje jednak ich droga migracji, zakończona osiedleniem się na terytorium dzisiejszej Turcji. Najbardziej prawdopodobne hipotezy sugerują, że nowi osadnicy przybyli do Anatolii przeprawiwszy się przez Kaukaz lub od strony Półwyspu Bałkańskiego. Przyjmuje się, że pierwsze grupy indoeuropejskie pojawiły się w Anatolii już w drugiej połowie trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, o czym świadczy chociażby pojawienie się na tych terenach ceramiki typowej dla ludów wschodnioeuropejskich oraz pochówków charakterystycznych dla ludów zamieszkujących ówczesny step pontyjski, a więc tereny na północ od gór Kaukaz i Morza Kaspijskiego. Zapewne z inwazją Indoeuropejczyków wiążą się także zniszczenia odnalezione podczas badania miejscowych ośrodków miejskich, datowane na XXIII wiek przed naszą erą. Po ustaniu fali migracji można przyjąć, że sytuacja społeczno-polityczna w Azji Mniejszej ustabilizowała się na przełomie III i II tysiąclecia przed naszą erą. Przed powstaniem Królestwa Chetytów w regionie funkcjonowało wiele niezależnych miast-państw, takich jak Kanesz, Hattussas, Puruszhanda czy Wachszuszana. Jednym z autonomicznych ośrodków była także Kussara, z którą związany jest pierwszy ważny dla chetyckich dziejów król, imieniem Pitanas. Ów monarcha rozpoczął proces jednoczenia anatolijskich miast pod jednym berłem, zdobywając miasto Kanesz, oddane wkrótce jego synowi Anittasowi, który jeszcze za życia ojca mianowany został królem królów zdobytego miasta. Następca Pitanasa kontynuował ekspansjonistyczną politykę ojca. Zdobył i zniszczył miasto Hattussas, przyszłą chetycką stolicę, oraz przeklął wszystkich przyszłych kolonizatorów, którym przyszłoby do głowy odbudowywać zrównane z ziemią miasto. Innym posunięciem Anittasa było także podporządkowanie sobie miasta Puruszhandy, którego władcę zmuszono do uległości, zabierając mu żelazny tron i inne monarsze insygnia, oraz uzależnienie miasta Zalpa, położonego na wybrzeżu Morza Czarnego. Działalność obu królów z grubsza datuje się na przełom XVIII i XVII wieku przed naszą erą. Kilka pokoleń upłynęło, nim klątwa rzucona przez Anittasa przestanie robić wrażenie na potomnych władcy Kussary. W końcu jeden z nich zdecydował się nie tylko odbudować zniszczone miasto, lecz także przenieść do niego stolicę, co było kamieniem węgielnym państwa Chetytów, które w przyszłości zjednoczy większość ludów Anatolii. Był to prawdopodobnie niejaki król Labarna, który po wskrzeszeniu Hattussas przyjął imię Hattussilisa, tego z Hattussas, zrywając ciągłość z królewską dynastią z Kussary. Nowe państwo powstało w okolicach 1650 roku przed naszą erą i w momencie przeniesienia stolicy było już lokalną potęgą obejmującą tereny położone wewnątrz łuku rzeki Halys, a więc najdłuższej rzeki dzisiejszej Turcji, Kizil Irmak. Oprócz tego w połowie XVII wieku przed naszą erą władze Hattussilisa I uznawały miasta położone pomiędzy jeziorem Słonym, dzisiejszym jeziorem Tuz w środkowej Turcji, a górami Taurus na południu, a także władcy terenów pomiędzy początkami Eufratu a rzeką Jizil Irmak. Terytoria te będą w przyszłości funkcjonowały jako odrębne marchie trzonu państwa Chetytów z nad rzeki Halys, przybierając nazwy odpowiednio kraju dolnego i kraju górnego. Należy zaznaczyć, iż Chetyci nigdy nie będą stanowić jednolitego ludu, będąc przez cały okres istnienia państwa mieszanką etniczno-językową, której spoiwem będzie zawsze silna władza monarcha władców Hatti.
Niestety nie zachował się poczet wszystkich królów państwa Chetytów, przez co sugerowana kolejność monarchów jest w pierwszych latach istnienia kraju Hatti mocno niepewna. Dopiero ostatnie 200 lat istnienia królestwa można uznać za całkiem dobrze udokumentowane, głównie dzięki ożywionej korespondencji z innymi potęgami Bliskiego Wschodu. Posługując się terminami geograficznymi, za kolebkę przyszłego imperium Chetytów wypada zatem uznać tereny Galacji, Kapadocji, Likaonii, Paflagonii i wschodniej Frygii. To od tych ziem rozpocznie się ekspansja nowego królestwa, której pierwszym celem będzie Cylicja i północna Syria. Hegemonem na tych ziemiach w czasach Hattusilisa I było królestwo Jamhadu ze stolicą w Aleppo, założone przez semickich Kananejczyków. Miejscowi zdołali przetrwać pierwszą inwazję, zmuszając Hattusilisa do odwrotu, lecz było bezsilne wobec ponownego najazdu pod wodzą syna założyciela państwa, Mursilisa I, który zdobędzie stolicę wroga i przyłączy Jamhad do swojego królestwa. Innym spektakularnym sukcesem Mursilisa I będzie marsz na mezopotamski Babilon rządzony ówcześnie przez Amorytów, lud pochodzenia semickiego. Wyprawa na odległe o około 2000 km miasto zakończy się pełnym sukcesem i złupieniem stolicy Amorytów, którzy w efekcie utracą kontrolę nad Babilonią na rzecz nieznanych z pochodzenia Kasytów. Niejasny jest także powód wielkiej eskapady Mursilisa I. Niektórzy podejrzewają, że za odważną decyzją króla Chetytów stała klęska głodu w Hatti po erupcji wulkanu Santoryn na Morzu Egejskim, która miała katastrofalny wpływ na zbiory zboża w Anatolii w tamtym czasie. Mursilisowi I nie było dane umrzeć naturalnie. Padł on bowiem ofiarą spisku zawiązanego przez swojego zięcia Hantilisa I w okolicach 1590 roku przed naszą erą. Tron Królestwa Chetytów można chyba uznać za najniebezpieczniejszy mebel w starożytności. W historii państwa doszło do niezliczonej liczby królobójstw, umiejscawiając Anatolijskie Królestwo w czołówce rankingu państw z największą liczbą uśmierconych władców w dziejach. Miało to swoje uzasadnienie. Dość szybko w państwie Chetytów wytworzyła się bowiem świadomość państwowa, która zespoiła amalgamat niezależnych dotychczas miast państw Anatolii. Kraina miała długie tradycje osadnicze, sięgające głębokiego trzeciego tysiąclecia przed naszą erą i poczucie odrębności w poszczególnych osadach było spore, zwłaszcza ze względu na charakterystykę geograficzną regionu. Porozcinana pasmami górskimi Anatolia, ze swoimi odizolowanymi od świata miasteczkami w licznych dolinach, była wyjątkowo trudnym skrawkiem lądu do zjednoczenia. Niemniej jednak pierwszym królom chetyckim ta trudna sztuka się udała, co zaowocowało wytworzeniem się panchetyckiej świadomości wśród mieszkańców kraju Hatti. Dużą rolę w tym procesie odegrało stworzenie elity państwowej zwanej Pankus, dosłownie wszyscy. Należeli do niej urzędnicy, oficerowie i żołnierze. Gremium to funkcjonowało w źródłach jako trybunał sądzący zbrodnie stanu. Miało ono być także przeciwwagą dla rodziny królewskiej, spośród której rekrutowano najwyższych dygnitarzy królewskich oraz najpoważniejszych kandydatów do tytułu potencjalnego uzurpatora i królobójcy. Przez to, że w państwie Chetytów istniała wspomniana panchetycka świadomość, potencjalnym uzurpatorom i buntownikom ciężko było zrealizować swoje wygórowane ambicje poprzez, przykładowo, oderwanie części królestwa od stolicy. Jedyna sensowna droga do nielegalnego uzyskania władzy w imperium wiodła zatem przez sztylet lub truciznę zaaplikowaną aktualnemu królowi. Starożytne chetyckie koterie, pełne książąt krwi odsuniętych od władzy, kipiały w efekcie od spisków i intryg, kończących się często zgonem króla i zmianą na tronie. Pierwszą ofiarą tej sytuacji padł właśnie Mursilis I, otwierający długą listę zamordowanych królów Hattusas. Jego śmierć nie wyszła królestwu na dobre. Hantilis nie miał talentów zabitego Mursilisa I utracił większość jego zdobyczy. Tereny położone na południe od gór Taurus zajęła nowa potęga w regionie, państwo Mitanni, utworzone przez Hurytów, lud wywodzący się z wyżyny armeńskiej. Hantilis I rządził w przybliżeniu do 1560 roku przed naszą erą. Jego panowanie zapoczątkowało poważny kryzys w królestwie Chetytów,
wywołany w głównej mierze przez aktywność sąsiednich ludów, która zredukowała władztwo Hattusas do kraju Hatti oraz górnego kraju. Królestwu nie pomagały także ciągłe, gwałtowne zmiany na tronie. Antilis I dostąpił jeszcze komfortu naturalnej śmierci, który jednak nie był pisany jego dzieciom, wymordowanym przez dawnego wspólnika w spisku przeciwko Mursilisowi I, Zidante I. Miał on rządzić blisko 10 lat i zostać zamordowanym przez własnego syna Ammuna I, obalonego natomiast prawdopodobnie w 1530 roku przed naszą erą przez Huziję w wyniku pałacowego spisku. Karuzela intryg zatrzymała się dopiero na jego następcy Telepinusie, który obejmując tron w okolicach 1525 roku przed naszą erą, za główny cel postawił sobie uporządkowanie sukcesyjnego chaosu w królestwie trapionym przez krwawe spiski. Jego edykt ustanawiał zasady dotyczące dziedziczenia tronu. Od teraz tron w Hattusas miał przypadać w pierwszej kolejności synom z królewskich małżeństw, w przypadku ich braku synom królewskich konkubin, a w ostateczności mężom królewskich córek. Nowego porządku mieli strzec członkowie Pankus, którzy mieli bezwzględnie karać potencjalnych spiskowców. Ciekawostką była możliwość postawienia przed trybunałem samego króla w przypadku zamordowania któregoś z członków rodu królewskiego. Reforma Telepinusa była ważnym wydarzeniem, lecz nie uzdrowiła sytuacji w kraju. Stworzone przez niego prawodawstwo nadal pozostawiało zbyt dużo swobody w kwestii wyboru następcy króla, przez co krwawe intrygi w królestwie miały się w najlepsze. Nieco lepiej wiodło się Telepinusowi w polityce zagranicznej. Udało mu się odzyskać kraj dolny, lecz sporą porażką było natomiast uznanie niepodległości Kizzuwatny, królestwa położonego w Cylicji, odwiecznej strefie wpływów chetyckich, z którym ciężkie boje będą toczyć następcy Telepinusa. Kolejny poważny cios dla Chetytów nadszedł w trakcie panowania króla Antilisa II, około połowy XV wieku przed naszą erą, kiedy to tereny gór pontyjskich nad Morzem Czarnym zostały zasiedlone przez nieznany z pochodzenia lud Kaska, który stanie się zaciekłym wrogiem Chetytów, atakującym ich terytoria. Mało znaczące rządy kolejnych władców, takich jak Zidanta II, Huzija II, były w istocie rozpaczliwymi latami obrony rdzennych terytoriów Chetytów przed zakusami sąsiadów. Wiele wskazywało na to, że państwo chetyckie ma się ku upadkowi. Kryzysowi starał się przeciwdziałać król Tut-Halias I, założyciel nowej dynastii pochodzącej z Kizzuwatny, od czasów której można mówić o istnieniu tzw. nowego państwa Chetytów. Wykorzystał on sytuację międzynarodową i zdobył Aleppo, należące wcześniej do Huryckiego Królestwa Mitanii, dochodzącego do siebie po ataku faraona Totmesa III z 1447 roku przed naszą erą. Zdobycz ta okazała się jednak nietrwała. Inny cel ekspansji obrał sobie za to następca zdobywcy Aleppo, Tut-Halias II. Skierował się on przeciwko ludom luwijskim zamieszkującym zachód Azji Mniejszej. Znajdowały się tam takie lokalne państewka jak kraj Asuwa i Arzawa. To pierwsze udało się Tut-Haliasowi II ostatecznie podbić i włączyć do królestwa Hettytów. Innym sukcesem tego władcy było uzależnienie Kizzuwatny od monarchów z Hattusas. Początkowo nowa zdobycz była traktowana jako wasal, lecz z czasem stała się tradycyjną domeną nadawaną kapłanom Kizzuwatny, z reguły synom panującego króla, szykowanym na dziedziców królestwa. Sytuacja pogorszyła się ponownie za czasów następcy Tut-Haliasa II, Arnuvandasa I. Jego poprzednik nierozpatrznie zaufał niejakiemu Maddu-Wattasowi, którego osadził na tronie zwasalizowanej Arzawy. Nowy król nie zamierzał być jednak sojusznikiem Hattusas i prędko po śmierci Tut-Haliasa II zerwał zależność ze stolicą, dopuszczając się nawet brawurowego splądrowania Cypru dzięki pomocy piratów. Na domiar złego w tym samym czasie odezwali się także półdzicy Kaskowie z północy, najazdy których osiągnął apogeum zapanowania króla Tut-Haliasa III, kiedy to najeźdźcy złupią samo serce królestwa, kraj Hatti, wraz ze stolicą. Skala zniszczeń musiała być rzeczywiście spora, gdyż ówczesny faraon Amenhotep III, szukając sojuszników w Anatolii, napisał do króla Arzawy, że jak słyszał, kraj Hatti zniknął z powierzchni ziemi. Działo się to w okolicach 1350 roku przed naszą erą.
Faraon jednak nie docenił Chetytów, którzy jeszcze raz powstali z kolan i rzucili wyzwanie innym potęgom regionu za sprawą Supilu-Liumasa I, który doszedł do władzy w wyniku, nie zgadniecie, przewrotu pałacowego w okolicach 1344 roku przed naszą erą. Miał on zapisać się w historii jako twórca potęgi państwa nowochetyckiego, które jednak nie samą wojaczką żyło. Azja Mniejsza uznawana jest za kolebkę światowej metalurgii. Liczne góry i wzniesienia wyżyny anatolijskiej skrywają bogate rudy metalu, które uczyniły z państwa Chetytów największego dostarczyciela wyrobów z miedzi oraz brązu na Bliskim Wschodzie. W okresie państwa nowochetyckiego rzemieślnicy chetyccy w praktyce zmonopolizowali handel ozdobami wykonanymi z żelaza. Innymi ważnymi gałęziami dla chetyckiej gospodarki było rolnictwo, którym parano się od najwcześniejszych lat istnienia państwa. Nad rzeką Halys uprawiano głównie pszenicę, jęczmień, len, winorośl, figi, jabłka i morele. Hodowano natomiast głównie bydło, owce i świnie. Chetyci nie pozostawili tak spektakularnej spuścizny kulturalnej jak Minojczycy, Mykeńczycy czy Egipcjanie, lecz ich sztuka jest również warta odnotowania, szczególnie jeśli chodzi o reliefy, w których tworzeniu Chetyci byli mistrzami, oraz gliptykę, czyli sztukę rzeźbienia w kamieniach szlachetnych i półszlachetnych, wykorzystywaną głównie przy produkcji królewskich pieczęci. W drugim przypadku widać ewidentne odstępstwa od innych bliskowschodnich wyrobów tego typu z drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Podczas gdy na obszarze Mezopotamii najbardziej rozpowszechnione pieczęcie przyjmowały kształt cylindra, na terenie państwa Chetytów królowały pieczęcie w formie spłaszczonego stożka okraszonego sceną religijną na spłaszczeniu, przedziurawionego dodatkowo na zgrubieniu, co umożliwiało przypięcie przedmiotu do ubrania. Reliefy chetyckie powstawały przeważnie na zamówienie króla, by podkreślić potęgę danego monarchy. Panującego władcę najczęściej przedstawiano podczas wykonywania obowiązków religijnych, by podkreślić boski charakter władzy monarchy. Najczęściej rzeźbiono w formacjach skalnych odkrytych przez siły natury. Najważniejszym przykładem sztuki chetyckiej jest galeria Viazili Kai, położonej tuż obok ruin miasta Hattusas. Znaleziska ujawniły zasadniczą różnicę w przedstawieniu bogów i bogiń. Królowe zaświatów są bowiem przedstawione zawsze z profilu, podczas gdy bogów rzeźbiono zwykle en face, tak jak na terenie Mezopotamii. Chetytów uznaje się także za prekursorów dekorowania budynków za pomocą tzw. ortostatów, kamiennych bloków, na których uprzednio umieszczano ozdobny relief. Wysyp ortostatów przypada głównie na lata późnego państwa nowochetyckiego. Sztuka chetycka przedstawiała przeważnie sceny religijne, jak we wszystkich starożytnych państwach Bliskiego Wschodu. W kraju Hatti religia również odgrywała kluczową rolę w życiu społeczeństwa. Najbardziej charakterystyczną cechą wierzeń Chetytów był synkretyzm, wynikający z charakteru państwa chetyckiego. Anatolia przed zjednoczeniem była konglomeratem wielu miast-państw, z których każde posiadało własny panteon bóstw. Nie chcąc narażać się na tendencje separatystyczne w królestwie, monarchowie z Nadhalys masowo włączali lokalnych bogów do religii państwowej, przez co według niektórych źródeł Chetyci w szczytowym okresie mogli oddawać cześć nawet tysiącom różnych bogiń i bogów. Podejmowane próby ujednolicenia tak rozbudowanego systemu zawsze kończyły się fiaskiem i powrotem do tradycyjnego galimatiasu. Duży wpływ na religię Chetytów mieli także Huryci z sąsiedniego królestwa Mitanni. Hurycyzacja religii chetyckiej może mieć związek z objęciem tronu przez Tudhaliasa I, który założył najprawdopodobniej nową dynastię. Przypuszcza się, że główna para chetyckich bóstw okresu Nowego Państwa, Teszub i Hebat, była huryckiego pochodzenia. Teszub był bogiem burzy, który wstąpił na tron po pokonaniu swojego ojca Kumarbiego, a Hebat pełniła rolę bogini matki. Wśród innych chetyckich bóstw wymienić można chociażby Telepinu, boga opiekuna rolnictwa i wegetacji roślin, Shimegi, boga słońca patronującego wróżbą i wyrocznią, bogini wojny Inar, będącą córką Teszuba, oraz Szawuszkę, bogini miłości mającą moc uzdrawiania. Najważniejszym kapłanem w królestwie był oczywiście władca, który zabezpieczał kraj przed nieszczęściami poprzez przykładne odprawianie rytuałów i wizytowanie świątyń.
Bardzo dużą rolę ceremonialną pełniła także królowa, nosząca tytuł Tawannanny. Nie była to jednak jedynie funkcja dekoracyjna. W królestwie Chetytów pozycja małżonki króla była silna. Pełniła władzę w kraju podczas nieobecności władcy oraz mogła zatwierdzać traktaty międzypaństwowe. Co ciekawe, po śmierci króla małżonka utrzymywała swój tytuł Tawannanny aż do śmierci, rządząc u boku kolejnego władcy. Ci rządzili w swoim imperium dzięki sieci tzw. domów pieczęci i domów tabliczek, magazynujących daniny ściągane od poddanych. Administracja państwowa oparta była na systemie królestw niższej rangi, w których lokowano królewskich krewnych. Przykładem takiego tworu może być Kizzuwatna, do czasów objęcia władzy przez Suppiluliumasa I, którą nadawano przeważnie następcy tronu w celu oswojenia się z prawidłami wielkiej polityki. Oprócz tego ważną funkcję pełniły okręgi wojskowe, na czele których stali zarządcy doglądający stanu armii, poboru podatków i sprawowania kultu w tych strategicznie położonych jednostkach. Inną ważną kategorią administracyjną były święte miasta ze szczególnie ważnymi świątyniami i miejscami kultu. Miejscowości te były zwolnione z uiszczania danin do skarbca. W tak skonstruowanym państwie władzę objął wspomniany Suppiluliumas I. Sytuacja w kraju była nie do pozazdroszczenia i wydawać się mogło, że Chetyci są na prostej drodze do zejścia z kart historii. Dzięki talentom nowego władcy tak się jednak nie stało. Suppiluliumas I był w stanie pchnąć zmurszałe królestwo w ramiona wielkości, które za jego panowania powróci do grona wielkich imperiów. Energiczny władca zaczął swoje panowanie od poskromienia problematycznych kasków z północy, których wypchnięto daleko w góry pontyjskie. Po tej operacji król Suppiluliumas I zwrócił się przeciwko królestwu Mitanni, rozbijając wojska wroga w kampanii zwanej Wojną Jednoroczną w okolicach 1341 roku przed naszą erą. W jej wyniku złamana została potęga Mitanni, które utraciło swoich wasali przejętych przez Suppiluliumasa. Kolejnymi zdobyczami tego władcy były dotychczasowe państwa wasalne kraju faraonów – Kadesz, Amurru i Ugarit, co pogorszyło zdecydowanie relacje z Egiptem. W latach 1330–1324 przed naszą erą bunt podniosło ujarzmione królestwo Mitanni, co zakończyło się wasalizacją tej krainy i uzyskaniem przez Chetytów północnej i środkowej Syrii. Umierając niedługo po tym sukcesie Suppiluliumas I pozostawiał swoim potomkom kraj gotowy do rzucenia wyzwania każdej potędze Bliskiego Wschodu. Miarą jego sukcesu pozostaje fakt braku królobójstw w okresie panowania Suppiluliumasa oraz jego dwóch następców. Dzieło ojca kontynuował najmłodszy syn Suppiluliumasa I, Mursilis II, panujący do okolic roku 1295 przed naszą erą. Powiększył on królestwo Omilet na zachodzie Azji Mniejszej oraz zwasalizowane królestwo Arzawy. W trakcie tych kampanii kolejny bunt podnieśli mieszkańcy Mitanni, raz jeszcze nieskutecznie próbując uwolnić się spod chetyckiego jarzma. Wszystkie akcje chetyckie z okresu imperialnego nie byłyby możliwe, gdyby nie kryzys trawiący kraj faraonów. Już wkrótce jednak Egipt otrząśnie się z marazmu i upomni o utracone ziemie, co odczuje już następca Mursilisa II, Muwatallis II. Władca ten dokonał reorganizacji imperium, przenosząc jego stolicę do miejscowości Tarhuntassa w Dolnym Kraju. Położyło to kres niewygodnej sytuacji, w której stolica kraju była nieustannie najeżdżana przez dzikich kasków z północy oraz jeszcze bardziej związało politykę państwa z sytuacją w Syrii. Dotychczasowa stolica została nadana bratu Muwatallisa, Hattusilisowi, jako kolejna potężna marchia chroniąca kraj od północy, zwana Królestwem Hakpissy. W 1274 roku przed naszą erą rozstrzygnął się ostatecznie konflikt z Egiptem, którego kulminację stanowiła słynna bitwa pod Kadesz, stoczona przez Muwatallisa z Ramzesem II. Pomimo akcji propagandowej faraona, przedstawiającej Kadesz jako wielkie egipskie zwycięstwo, bitwa zakończyła się najprawdopodobniej bez rozstrzygnięcia lub zwycięstwem Chetytów, co umożliwiło tym drugim ponowne zajęcie kraju Amurru.
Końcowy pokój z krajem faraonów zawarto w 1258 roku przed naszą erą za panowania następcy Muwatalisa Hattusilisa III. Zaangażowanie w konflikt z Egiptem wykorzystała rosnąca w siłę Asyria, która w owym czasie zniszczyła ostatecznie królestwo Mitanni i odebrała Chetytom ziemię na wschodnim brzegu Eufratu. Imperium zaczęło przechodzić do defensywy. Miała też na to wpływ sytuacja wewnątrz kraju, w którym rytm znów zaczęły wyznaczać kolejne królobójstwa i przewroty. Autor wspomnianego pokoju z Egiptem, Hattusilis III, był jednym z uzurpatorów, który pozbawił władzy swojego bratanka Mursilisa III. Powodem przewrotu miała być groźba utraty władzy w królestwie Hakpisy, w wyniku planowanego przez Mursilisa III powrotu do dawnej stolicy Hattusas. Po obaleniu Mursilisa III Hattusilis III przeniósł ostatecznie stolicę do Hattusas, lecz ceną było nadanie Tarhuntasy jako osobnej marchi bratu zdetronizowanego władcy Kuruntasowi. Królestwo zaczynało ewidentnie rozpadać się od środka w wyniku dynastycznych gierek. Do piętrzących się problemów kraju Hatti doszła także słabość na zachodzie Anatolii, gdzie na coraz większą niezależność wybijali się królowie państwa Achijawa, czyli protoplastów późniejszych Achajów, Greków. Władcy ci nękali najazdami zachodnich wasali imperium, które poważnie osłabione wewnętrznymi konfliktami nie było w stanie się im skutecznie przeciwstawić. Jednymi z ostatnich sukcesów Chetytów było uporanie się z Kaskami, którzy nie będą zagrażać królestwu Chetytów w ciągu ostatnich lat istnienia państwa. Po kolejnych zamachach stanu władzę w ostateczności w okolicach 1210 roku przed naszą erą obejmuje niejaki Suppiluliumas II. Jak się okaże, imiennik twórcy potęgi państwa nowochetyckiego okaże się jego grabarzem, gdyż to na jego panowanie przypadnie tajemnicze zniknięcie królów z Hattusas z kart historii. Dominującą teorią dotyczącą nagłego upadku Chetytów jest pogląd obwiniający wyludnienie kraju Hatti w wyniku inwazji tajemniczych ludów morza, konfederacji plemion niewiadomego pochodzenia, której wyprawy dokonały potężnych przeobrażeń na całym Bliskim Wschodzie. Ludy morza obarcza się odpowiedzialnością za upadek kultury mykeńskiej oraz państwa Achijawa z zachodu Anatolii. Pewnym jest także, że migrujące ludy morza zagroziły samemu Egiptowi za panowania Ramzesa III. Z okresu ich wędrówek pochodzą także zniszczenia wielkich miast, takich jak Ugarit czy Alalach. Czy jednak tajemnicze ludy morza najechały na przełomie XIII i XII wieku przed naszą erą Anatolię i w krótkim czasie obaliły Suppiluliumasa II, kładąc kres istnieniu państwa Chetytów? Odpowiedź na to pytanie jest nieco bardziej skomplikowana. Wyludnienie jądra dotychczasowego imperium Chetytów nad Chalysem miał najprawdopodobniej mniej bezpośredni związek z najazdem obcych plemion. Należy pamiętać, że ze względu na uwarunkowania geograficzne Anatolia nie jest krainą rolniczą. Pierwsze przeniesienie stolicy za Muwatalisa było zapewne związane z pogarszającą się sytuacją aprowizacyjną w środkowej Anatolii. Po powrocie stolicy do Hattusas problemy z żywnością powróciły i wedle zachowanej korespondencji między królami chetyckimi a faraonami, pod koniec istnienia Hattusas Chetyci byli wręcz uzależnieni od dostaw egipskiego zboża. Gdy na Bliskim Wschodzie pojawiły się ludy morza, przecięte zostały dotychczasowe szlaki transportowe i widmo śmierci głodowej zawisnęło nad rzeką Halys. Nie mając innego wyboru, Chetyci opuścili swoją stolicę i przenieśli się na żyźniejsze tereny południowej Anatolii, gdzie niektóre chetyckie osady przetrwają do VII wieku przed naszą erą. Nie stworzono jednak na ich podstawie nowego chetyckiego imperium, którego nagły upadek stanowi do dzisiaj jedną z największych dziejowych zagadek. Z naszej strony na dzisiaj to wszystko. Wiemy doskonale, że lubicie wraz z nami odkrywać sekrety starożytnych cywilizacji i ten odcinek nie stanowi odejścia od tej reguły. Dzięki za każdego lajka, komentarz i suba z dzwonkiem. Jeżeli macie ochotę, możecie wesprzeć nasz kanał dowolną kwotą od złotówki na Tipli lub na Patronite. Dzięki. My widzimy się za tydzień. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.